Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Siemanko, witam w jego kuchni. Siemanko, witam, cześć. Cześć. Wpadliśmy dzisiaj do Piotrka, żeby razem z nim przygotować bardzo ciekawe iced tea, bazujące na tym wielkim, pięknym arbuzie. Zaraz Wam pokażemy, jak to zrobić. Przede wszystkim potrzebny nam jest oczywiście arbuz. Będzie niekoniecznie aż taki wielki, ale im więcej osób, tym fajniej. Musimy Co, go... obcinamy go tutaj? Otwieramy go i uwaga, ja Wam pokażę taki gadżet. Na pewno widzieliście takie słoje z kranikiem. Można sobie robić wesołe napoje jakieś na imprezę i ten kranik ze słoja jest potrzebny. Można to zrobić jakimś innym kranikiem, albo są takie soki, od razu mają kranik. Można wykorzystać taki, ale jeśli macie słój, a przynajmniej tak jak my, słój, który pękł i został sam kranik, jest to świetny pomysł. Wybieramy z arbuza wszystko. Jak ja dawno nie jadłem arbuza, to jest pierwszy arbuz w tym roku, który będę jadł. No, zapach jest intensywny. Żeby było iced tea, potrzebna jest oczywiście herbata. Użyjemy Senchi Satsumy, to jest japońska herbata. Ma bardzo taki przyjemny, roślinny, nieco trawiasty, wyraźny smak. Uważam, że z arbuzem komponuje się to świetnie, ale możecie użyć jakiejkolwiek zielonej herbaty. Dlaczego polecamy zieloną? Bo myślę, że do iced tea bardziej z arbuzem przynajmniej komponuje się jednak herbata zielona. Czy to chińska, czy japońska. Czarna herbata nie dość, że ma taki trochę dominujący arbuza smak, to jeszcze sama jest brązowa, w połączeniu z arbuzem tworzy taki nie do końca ciekawy kolor, ale może akurat się Wam spodoba. Ale powiedz mi, robiłeś to już wcześniej? Pewnie. A jest taki przepis, czy to jest wymyślony przez Ciebie, że właśnie tą herbatę dodamy do tego? Generalnie są różne przepisy na takiego arbuza, ale żeby bez było herbaty. to herbaciane iced tea, to jest tak nasz pomysł. Aha. Więc no, mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo generalnie herbata jednak nie kojarzy się z arbuzem na co dzień, a myślę, że to jest bardzo ciekawe i zaniedbywalne. A jest herbata arbuzowa? Myślę, że generalnie różne takie jakieś mogą się pojawić mieszanki gdzieś, ale nie spotkałem się. Takie krzysza, nie? Bo najczęściej do herbaty, jeśli się dodaje owoców, to suszonych, a nie wiem, czy się da wysuszyć arbuza. O, na pewno, mokry, ale na pewno ile da by się, zostało? Bo truskawki się da. No tak. Zobacz, Japonia. Teraz tylko pałeczki i sushi, to jest podstawa. A herbatę jakąś do sushi byś polecił? Jasne. Wiele osób w ogóle myśli, że do sushi się pije sake, ale to nie jest prawda, bo generalnie powinna to być herbata, sake później, do jakiegoś deseru, do samego jedzenia nie pije się tam alkoholu i jest to często genmaicha, czyli herbata zielona z ryżem, który poprawia trawienie i apetyt. A no Ma taki tak, to smak. wiem jaka, z takim prażonym ryżem. Dużo tego? Dużo czego? Dużo tego? Herbaty? To już jak kto lubi. Ja sypnę, żeby było wyraźnie, ponieważ arbuz jest intensywny, żeby nam nie stłamsił herbaty. Jeżeli wyjdzie na przykład za gorzkie, można to dosłodzić, ale arbuz jest bardzo słodziutki, więc... Ja się czuję, jakbym w studnie Jestem kopał. Z kitu. Spróbuj, no ja bym go nie słodził. Wyśmienite. Ciekawe, skąd on do nas przyleciał. Grecja pewnie, nie? Nie mam napisane. Trudno powiedzieć. Polski chyba nie będzie. Nie, no co, to za wcześnie. We wrześniu chyba będą. Nie zalewam jeszcze herbaty, bo to chwilę potrwa, zanim dokończymy, a żeby Co się ty gadasz? tak nie przepaliło. Dawaj, Tak? to już jest gotowe, no. No to skoro tak. Ile się parzy taka herbata? Zależy, co chcemy z niej wyciągnąć, ale dla naszych potrzeb Wyciągnąć to wywar. No tak, jaki? My wyciągniemy jak najwięcej smaku aromatycznego, więc może troszeczkę być gorzkawa. Myślę, że 2 minuty, nawet 3 będzie do naszych celów potrzebna. Jeżeli chcielibyśmy pić, to no, około minutki, nawet ja tak lubię krócej parzoną do picia. To co, czekamy. Tak, a kiedy mamy już pustego arbuza, to ja się zajmę instalacją kranu. To trzeba zrobić tak, że tu jest w ogóle taka uszczelka No. i ją trzeba na ściankę arbuza wmontować. W którym miejscu, żeby to Obojętnie, tak żeby było z dobrze. miski wystawało, bo miska jest potrzebna, żeby on się nie przewracał.
Tu jest jakoś tak w miarę płasko, nie? Może tu go gdzieś zamontujemy. Ale myślisz, że go wciśniesz i Nie, będzie nie, działać? zrobię tylko ślad, w którym miejscu on powinien być. I co? No, Iść teraz po wiertło? wytniemy. Nie, nożem się uda, zrobimy Nie, będzie cieknąć. Myślisz? Nie, no już Ja tak pójdę po robiłem wiertło. Nie, uważam, że to się przetnie. Zobacz. Może nóż byłby trochę mniejszy, lepszy, ale ogólnie patrz, profesjonalnie, chirurgiczna robota. Co? Tak wiesz, po troszeczku wydłubiemy. No, będziemy go wbijać? Jesteś poddany wielkim obciążeniu. Nie? Dobra, no to Co, do mnie. zakręciliśmy. Teraz stoi. Okej, stoi, nie opada, to jest najważniejsze. Tak mówi pani Magda Gessler. To co? Dobra. Teraz Przejdź do czynów. musimy troszeczkę miąższu mieć. To jest. Dobra, blendujemy. To jest myślę nie wszystko, bo nie zmieści się, nie? Zmieści się, ile się tam... Lodu i herbaty. Dobra, to już jest gotowe. Co, zaczniemy od herbaty może, żebyśmy mieli ogląd ile tego wlać, nie? Herbata zaparzyła się już wyraziście i mocno. Dużo liścia. Przyjemny, mocny napar. Przecedzamy do arbuza. Ciekawy zapach, nie? W połączeniu z tym arbuzem, ciekawe. No właśnie. I co? I teraz musimy przecedzić tego, tak? Może typu. lodu od razu, nie? Czy Nie, no, napalimy tam przecedźmy. pełno, czy do szklanek? Przecedzamy. Przecedzamy, ale- Trzymam na lewo. no. Co robić? Trzymaj, to trzymaj. Trzymam sito. Trzymam arbuza. Trzymaj się to. Dobra. Mielony arbuz. Ojejku. Dobrze idzie, patrz. No właśnie, i teraz łyżką. I się przecedza. I się parzy ten arbuz z tą herbatą, nie? Bo on też, ta herbata jest gorąca. No i schłodzić to trzeba będzie i myślę, że dodamy dużo lodu, bo sam arbuz jest zimny, a jest go więcej niż herbaty. No, ale W Anglii na przykład jak robiłem herbatę i dodawałem tam cytrynę, to wszyscy na mnie takie oczy, że wiesz, że ja jestem, nie wiem, jakimś... tak egzotycznie sobie pijesz, ale nie? rób odwrotnie i w Polsce pij z mlekiem, No też na właśnie. ciebie dziwnie patrzą, nie? A tam to A tam wszyscy z mlekiem, no. księżyc. A skąd to się wzięło? Masz jakiś na tą pomysł? Na to mleko? No. A wiesz, że wszyscy mnie o to ostatnio pytają. Ja znalazłem, że oczywiście Brytyjczycy to wprowadzili wszędzie, gdzie został ślad Brytyjczyków, to No, właśnie no, no. jest mleko w herbacie. Dokładnie, ale wiesz, oni skąd to wzięli, bo... Mi się wydaje, że z Indii. Nie, właśnie chodzi o to, że w Indiach oni to wprowadzili, ale wzięli to z Mongolii, bo Mongołowie pili herbatę z mlekiem. W ogóle herbata po mongolsku to jest herbata zielona z mlekiem, z solą, z pierożkami z mięsem, z kaszą, gotują to razem i piją i jedzą. No i był taki epizod w historii Chin, kiedy mongolska dynastia podbiła Chiny i oni tam wprowadzili mleko w herbacie. No i potem Brytyjczycy pojawili się w Chinach. No i jakiś Mongolska dynastia podbiła Chiny, tak? tak, było tylko że kiedyś? to było za czasów Marco Polo. No a później się okazało, że kiedy już Brytyjczycy zaczęli handlować, to już wtedy była w Chinach dynastia mandżurska. Ale z jakiś, tu się pojawia luka. Nie wiadomo, jak to się stało, że ci Brytyjczycy dowiedzieli się tam o mleku w herbacie, ponieważ tak naprawdę Mongołowie już nie rządzili Chinami, więc nie było to w modzie. Ale jakoś się dowiedzieli, że jakiś cesarz kiedyś tak robił. No i postanowili, że skoro to jest dobre dla cesarza, to dobre i dla nas, więc zaczęli dodawać mleka do herbaty. Się okazało, że w Chinach w ogóle nikt tak już nie robi, a oni to wprowadzili na całym świecie prawie. Chociaż przetrwało najbardziej u nich na wyspach. No tak. To co, będzie No, a już w Indiach powoli? tak samo. A w Tajlandii też się mleka dodaje, Tak. tylko to jest mleko kondensowane. Też nie wiadomo skąd oni to wzięli, nie? Może też jakoś ściągnęli od Brytyjczyków. I koniec już, nie? Ostatnia, A widzisz, wszedł cały, no. Ostatnia porcja. Dlatego, że ten mus nie tak, wchodzi, nie? dużo jest musu. No to by z tego zrobić jakiś sorbet może. Herbata zblendowany, przecedzony arbuz. Wygląda super, pachnie super. Potrzebujemy cytrynę jeszcze. Może mleka dodajmy. Dawaj. Do arbuza? Ile tej cytryny? No nie wiem, może ze dwie wciśniemy. Jest tego dużo, nie? To No, jednak był daj. wielki arbuz. A cytrynę też mam w domu. Drzewko. To hodowca taki jesteś. No. To są cytryny z mojego drzewa. Takie małe, widzicie, niedorodne, dlatego tak wyglądają. Lemon tree. No. Nucić.
Jak szła ta piosenka? Coś tam. I'm driving around in my car. I'm driving too fast. I'm driving too far. I want to change my point of view. Na 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 na, waiting for you. But nothing gonna happen. And I wonder why, I wonder how. Yesterday you told me about blue, blue sky, and all that I can see. It's just the yellow lemon tree. Kurde, Taka bryła. bryła lodowa. Jeszcze Titanic. A ty wiesz, że w ogóle z filmu Titanic to góra lodowa była moim ulubionym bohaterem? No tak, bo bez niej to by się nie Nie stało. miałby sensu ten film. Dopłynęliby i Płynął se na statku. po prostu nudy. No wygląda ekstra moim zdaniem. To, słuchajcie, to jest takie lata 90., 80., Arbuz coś skrowy? takiego. Nie no, jak ja bym coś takiego dostał na urodziny albo na komunię i jeszcze podjechał do tego limuzyną, ten człowiek to byłbym naprawdę mega gościem A ja na raz, dzielnicy. ja raz zrobiłem zupę w dyni w ten sposób, że to O wlałem. Boże. To było trochę głupie w sumie, ale fajnie się prezentowało i nie trzeba było zmywać. Obsłuż się sam, możesz wycisnąć sobie z patrz, ale arbuza. mamy problem. No Ta właśnie. miska, ta miska, trzeba na kant stołu, wiesz. I nalewamy. Tylko nie polejmy tutaj niczego. To jest pełno kabli w ogóle wszędzie. Patrzcie, wygląda, udało nam się. Cieknie z arbuza. I co? Kawałek Mięty. dla designu. Ty, nawet dobrze ci to wyszło. Dziękuję. I co? Napijmy się. Moim zdaniem wyśmienite, nie dodawałbym cukru. Też bym nie dodawał. No dlatego mieliśmy debatę, czy to słodzić, Jest czy fajne, takie delikatne, orzeźwiające. nie. Kompletne. Przygotujcie Herbata sobie coś takiego w domu. na upalną imprezę, na grilla, na lato, na komunię. Na komunię idealnie. Tak więc, a możecie zamówić na naszej stronie takiego arbuza na komunię, przyjedziemy i wam zrobimy. Catering arbuzowy. I A nawet się zdziwisz. zaśpiewamy. Ten gościu z Gliwic na pewno zamówi. Ale słuchajcie, to nie wszystko. Zostało dużo fusów z zielonej japońskiej herbaty. Takie fusy można zjeść. Jeżeli chcecie zobaczyć jak, zobaczcie film na kanale Piotrka. Pokażemy wam ciekawe zastosowanie. Dokładnie, zaczynamy gotować i będziemy, fusy już mamy, czyli podstawa jest. Zapraszamy.